Cześć wam wszystkim, moi drodzy przyjaciele, z tej strony Gram tutaj w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, mam odcinek 14. Wcześniej chciałem sobie grę wziąć i nagrać i tak dalej, tym podobne. Zacząłem nagrywać odcinek i tak dalej, w pewnym momencie mi przerwało, światła mi zabrakło. Korki mi wywaliło, no i kurna chata, wszystko poszło w pierony. Tak więc ja tutaj kilka rzeczy wziąłem, no i zaliczyłem, na przykład tego interpretatora wziąłem, no i ocaliłem jednego w Afganistanie, drugiego w Kabulu, jednego właśnie w Angolii, no do tych dwóch. Oprócz tego, co tu jeszcze ciekawego zrobiłem, ten projekt odzyskałem. Na razie tutaj nie mamy tych nowych kolesi, dzięki którym moglibyśmy mieć zdjęcie, które byśmy mogli pokazać pas. No i wyskoczyło mi tutaj nowe zadanie, żebyśmy się zobaczyli w Quiet, ale to po misji tej takiej głównej, którą też zaliczyłem w poprzedniej próbie. Lingua Franca numer 14. Tak więc czas sobie weźmiemy, na nią wyskoczymy. There's a violent power struggle going on within the Contract Forces of Africa, the PF that ran security for the Muthinda oil field. Most of their key people are Afrikaners, but naturally for a South African organization, some of its founders are British. Details are sketchy, but apparently the Afrikaners are holding these British personnel for interrogation near Kaziba camp. We've been asked to rescue one of them, a man known as the Viscount. We don't have the Viscount's exact location, but he doesn't speak the Afrikaners' language, Afrikaans. They'll need an interpreter who speaks English in order to interrogate him. Meaning if we tail the interpreter, he'll lead us right to the target. By the way, the contract specifies that it's all right to ignore the other British prisoners. But the final decision is yours, boss. Mamy z 4 różnych więźniów do ocalenia. Ale nam tutaj najbardziej zależy na jednym, którego będziemy się wziąć i uratować. Tak więc tutaj, jeszcze szczerze mówiąc, tylko baloniki udało mi się ulepszyć do poziomu 4. No tak, to poza tym wszystko my to samo co wcześniej. Epizod 14. Język zróżnicowany. Several high-level British CFA officials are being held by their Afrikaner colleagues. One of these prisoners is the rescue target, a guy known as the Viscount. The target's location is unknown, but they're bound to have an interpreter present when they interrogate him. We've used info from the intel unit to predict the interpreter's location. It's on your iDroid. Follow the interpreter and extract the target when you find him. No, czyli mam tutaj gościa, który będzie przesłuchiwał tych wszystkich więźni. No i musimy za nim chodzić i dowiadywać się mniej więcej. That's not the target. Orders are only the Viscount gets rescued. Can't understand why he'd receive special treatment, but I don't imagine it'll be a problem to save the other prisoners too. You found the interpreter. Now follow him to the target. Meld aan met gevangenen. Goeie werk, troep. Wel, wat maak ik met hom? Sit hom saam met die vrou. Be careful not to draw the enemy's attention.
shortly. Kurczę, sobie mam tej kolesi. Ik wil niet, prik niet. Help me. Go się wyślemy do naszej bazy. That prisoner you extracted wasn't the target, but we did get some information. Seems the prisoners aren't held together, and the cells and interrogation rooms are separate places. No, czyli ci wszyscy więźniowie nie są trzymani razem. Będziemy się za tym kolesiem chodzić i wszystkich odnajdywać. Jeżeli zaczniemy tę misję rano, no to mamy zupełnie inną akcję. Oni idą w zupełnie inne miejsce i przez cały czas biorą i przesłuchują tych wszystkich kolesi. Jak tutaj przyszliśmy w tym momencie o tej godzinie w nocy. To oni idą do tej chatki. Analysis complete. No po cichu weźmiemy się nimi, zajmiemy tymi wszystkimi przeciwnikami. Widok mi tutaj coś znalazł. Analysis complete. O, czy gościu ma dosyć słabe te statystyki. Clouds approaching. Kurczę, na Didoga gościu spadł. Analysis complete. Też gościu słaby. Ik wil niet, prik niet. Idziemy gościa stąd sprzątnąć, gdzieś go weźmiemy i wpakujemy w jakieś chaszcze. Ik wil niet, prik niet. No trzeba poczekać, ci kolesie kurczę stąd wyjdą. Najlepszym sposobem, no to w takiej sytuacji, no to trzeba wziąć i troszeczkę to przeczekać. Zapalimy sobie ten cygara. Tutaj mi przynieśli jakiegoś tego. Analysis complete. Analysis has been updated. Mission info has been updated. The map has been updated. No kolesie, który jest mi tutaj potrzebny. Już w sumie jest też dobry. Weźmiemy go, wyekstraktujemy zatem. Development complete. Development complete. Kurczę, no prądu mi zabrakło, komputer mi się wywalił. Sytuacja nieciekawa. No i cały filmik mi poszedł w pierony. A jak za dzień tutaj robimy tą całą misję, to zupełnie jest inaczej, kurczę. Czyli nasz cały główny cel znajduje się w tym oto miejscu.
w tym oto momencie. Tylko się drzwi nie otworzyły. Tak więc zacząłem sobie robić wiele ciekawych rzeczy i tak dalej. Kurczę, za blisko. Target extraction confirmed. Get yourself out of the hot zone. By chopper or by land. It's your choice. Mission info has been updated. The map has been updated. Reserveer, begrijp. Er is niemand beschikbaar om naar bijstand te verlenen. Wees uiterst voorzichtig en gaan alleen. Uit. Znaczy, kurczę, nie chcę sobie tej broni wymieniać. Tylko się sobie też wezmę i wyekstraktuję. Bierzemy tego się sobie też do naszej bazy wyślemy. Tylko się też sobie do naszej bazy weźmiemy i wyślemy. Alright, that's the interpreter extracted. All you need to do now is exfiltrate the hot zone. Tutaj jestem ciekawy, czy w pobliżu mamy jeszcze jakieś misje. Casonetto. Marker placed. You have arrived at your destination. To cały materiał, który możemy sobie wziąć, no i... Wziąć. Tam mam jeszcze jednego gościa w okolicy. Extraction arrived at Mother Base. Więc po cichaczu weźmiemy i tego gościa zejdziemy też. Analysis complete. Jest gość dosyć, no, cienki. Jest mi niczego potrzebny. Złamy kolesia, czego by nie. You gotta extract him. Marker placed. I tutaj jeszcze może moglibyśmy podskoczyć. Weźmiemy, wyślemy ten oto z nasz wóz. 300 metrów mniej więcej stąd. Weźmiemy sobie też ten oto wąsik. Tutaj już mamy jeszcze jeden wóz, który też wcześniej zostawiliśmy. The map has been updated. Mam coś ciekawego w tej chatce, nic tam ciekawego nie widzę. Jednak przemieszczanie się wozami, no to trzeba bardzo wolno jechać i bardzo uważać na prawo, na lewo. Mam takie większe Rain approaching. odległości, to mógłbym sobie wziąć, no i taki wóz wziąć. Mam dosyć dużo ludzi. No i ci kolesie biorą, no i za dnia w tej oto chatce się ukrywają i się dowiadujemy, że oni biorą, no i chcą tego kolesia wieczorem gdzieś przesłuchać, no i później idą do tej chatki, tej całej głównej, w której mam tej kolesie do rozwania. Tak długo śpi. No i w tej chatce mamy główny dokument, w którym powiadamy mnie, gdzie znajduje się ten cały gościu.
No szkoda, ale jazda. Okej. Analysis complete. Co ciekawy gościu. Analysis complete. Gościu tutaj spał. Dobrze, że cię uratować, piękna moja ukochana kobieto. Że sobie tłumik zawsze się może przydać. Analysis complete. Coming too. Roger that. Analysis complete. Gościu za plusem. Ale w sumie, że aż tak bardzo mi nie będzie potrzebny. You have arrived at your destination. No i tutaj mam ten cały główny dokument, który mi pokazuje, gdzie ten cały nasz gościu jest przechowywany. Jeśli byśmy do niego od razu nie trafili, tak jak nam się udało w tym momencie. Intel This file is obtained. a list of prisoner detainment locations. I guess they're of no use to us now. W tym momencie nas to nie przyda. Analysis complete. Walne. Te balniki można rozwalać. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Mógł sobie ich wziąć i wyekstraktowywać. Ja sobie odsłucham jeszcze raz tą całą kasetę z tym całym Huey'em. You called that thing Sahelanthropus. Where does the name come from? Well, several years ago, an excavation team discovered a hominid skull in the Sahel region. Central Africa, the Southern Sahara. Cypher gave the specimen the name Sahelanthropus, man of Sahel. And then they covered the whole thing up. Why? They probably wanted to monopolize information about human evolution to have a head start in their genetic research. At least, until they had an idea of what they'd found. It was that big of a... Sahelanthropus was a gracile hominid, estimated to have lived about 7 million years ago. What's significant about it is how its skull's foramen magnum faces down. In other words, its spinal column supported its head from underneath. It stood upright. Right. Which would mean Sahelanthropus walked upright 3 million years before Australopithecus, making it the world's oldest human species. Walking upright. I get it. Hence the name Sahelanthropus for your machine. Walking upright was the decisive difference between our ancestors and other anthropoids. Our brains could get heavier once they were supported by the spinal column. That led to the use of tools and the development of complex communication through language. Only man is capable of this. My creation will be the progenitor of all bipedal weapon platforms. And you did this for Cypher. No, not at all. Sahelanthropus is the best proof that I never betrayed you guys. What do you mean? The reconstructed Sahelanthropus skull looked exactly like the skull we used as our logo 9 years ago in the Caribbean. An army without a nation.
outside the world order. The design was based on Pangea, the supercontinent that existed 250 million years ago, right? Yeah. When the world was a single landmass, that concept's at the source of our strength. I felt the same way about Sahelanthropus. Sure, I was forced to build it under their orders, but I always wanted to put its technology back in our hands someday. That's the reason I incorporated the old insignia into Sahelanthropus's name. Don't you see? That's how much I was thinking about you guys. Oh, I see, all right. I see someone desperate to cover his ass. You can say whatever you want after the fact. But that skull also symbolizes somebody else. Skullface. Snake, you finally came. Just don't record this, okay? Not recording anything. What's this about? What I'm about to say stays between you and me. It's about the weapon to surpass Metal Gear. You know a researcher by the name of Clark? He works in the biotech industry, real advanced stuff. His area is bioengineering, but lately he's also gotten into genetic research. Never heard of him. Well then, what do you know about cloning? I think I've heard enough. Hold on, this is important. Cloning lets you create a genetic copy of an organism. You take the nucleus of one of its cells, and you swap it with the nucleus of an unfertilized egg from another member of the same species. They started out working with plants, but since then they've had success with other organisms, including mammals. It's a hot area for a lot of places right now. Corporations, universities, research groups. There's no shortage of scientists out to get famous and patent their work, with morality taking a back seat. Isn't that a little outside your field? It's got nothing to do with my research, but I thought it might be of interest to you. Cloning, and Dr. Clark, I mean. Go on. Now, this is really highly classified stuff, but I've heard that an American... All right, you're out of the hot zone. successful- No enemy forces in pursuit. Mission complete. What's more, it happened over 10 years ago. Mission complete, and how? You're gonna tell stories about this one, boss. Dostaliśmy tutaj ocenę S. Boss, one of the other British prisoners filled us in about the Viscount. It turns out he's a real two-faced son of a bitch. He was planning to secure the MPLA's oil field rights for himself in exchange for swapping the CFA's alliance from the anti-government United rebels to the state-backed MPLA. He hid this from the Afrikaners, but once he thought the jig was up, he tried to pin it on the other British personnel and take off. The Afrikaners captured him, and that was when he asked us to rescue him, and only him. I'll throw him in the brig for now, but we may have to be extra persuasive with this one. By the way, boss, we got some interesting news out of our friend the Viscount. He mentioned that more than a few PFs in the region have purchased walker gears. The CFA's the same. That's Soviet Army technology, and it's still a prototype. Only Cypher could be leaking it to the PFs. But the question is, why? Mam tutaj wszystkich naszych żołnierzy i tak dalej, to wszystko przewinę. Kurczę, strasznie jestem zdenerwowany, że tutaj wzięto i mi, kurczę, moją kasetę przerwano. Chciałem sobie to wziąć i dokończyć. Z tym całym doktorkiem, przesłuchanie numer 2. Snake, you finally came. Just don't record this, okay? Not recording anything. What's this about? What I'm about to say stays between you and me. It's about the weapon to surpass Metal Gear. You know a researcher by the name of Clark? He works in the biotech industry, real advanced stuff. His area is bioengineering, but lately he's also gotten into genetic research. Never heard of him. Well then, what do you know about cloning? I think I've heard enough. Hold on, this is important.
Cloning lets you create a genetic copy of an organism. You take the nucleus of one of its cells and you swap it with the nucleus of an unfertilized egg from another member of the same species. They started out working with plants, but since then they've had success with other organisms, including mammals. It's a hot area for a lot of places right now. Corporations, universities, research groups. There's no shortage of scientists out to get famous and patent their work, with morality taking a back seat. Isn't that a little outside your field? It's got nothing to do with my research. But I thought it might be of interest to you. Cloning, and Dr. Clark, I mean. Go on. Now, this is really highly classified stuff. But I've heard that an American biotech company has successfully cloned a human being. What's more, it happened years ago. And the researcher behind it was Dr. Clark. Complete. You've really never heard of him? I don't meet many doctors. This Dr. Clark is a complete ghost, even to others in his field. His age, where he comes from, that might not be... You gotta extract him. And I can't even say for sure he's a he. Clark's employer, ATGC, its company motto is embracing your hopes, preserving talent. What does this have to do with me? Cypher. Dr. Clark works for ATGC, and they have connections to DARPA. Cypher couldn't function without the communications network DARPA's built. Meaning, Cypher He's has... coming too. Roger that. Or at least, the two are joined at the hip. DARPA is a driving force behind human cloning. It's a pretty high priority project for them. And this Dr. That's Clark, the target. some say he's a pivotal player in Cypher. But that's not all. Every cell nucleus in an organism contains the genetic information for that organism. Think of it as a blueprint for life. Clark appears to be working on how to decode this information and rearrange it at will. If you could do that, it would mean being able to custom design human beings for specific purposes. Can you believe that? Suppose for a moment that this is all fact. Okay, subject is in. If your genetic information died with you, that would be a terrible loss for mankind. But what if mankind could preserve you for future generations by cloning you? All right, enough. I get the idea. Look, I know it's inductive reasoning, but this weapon to surpass Metal Gear they're developing in Africa, I believe it's something that uses this new technology. Speaking as a fellow scientist, it chills me to the bone. That's rich coming from you. If genes serve as our blueprint, then I wonder if they include an impulse that drives us to tweak the design. Can you imagine that? Genes encoded with information that wants its children to decode it. Is life itself putting the direction of our next evolution in the hands of scientists? I guess it would take some real arrogance to believe that. And yet, it could be what Cypher's after. I think you're barking up the wrong tree. But that was an interesting story. It'd make a good movie. You have to believe me. Where'd you hear all this anyway? Where? I just overheard it in bits and pieces while I was forced to do that research for them. Right. Wait a minute. Look, I want to help you. I want to be of service here. I'm risking my life with this. Is that so? Maybe it's time we brought someone else into the conversation. No, not him. Not Ocelot. You can't do this. No nic, dowiedzieliśmy się tutaj dosyć ciekawych informacji na temat doktora Clarka, który zajmuje się różnymi genami. No i ta cała broń, która powinna wziąć, no i przejść tego całego Metal Gear Solida, no to właśnie byłoby pomysłem sklonowanie Solid Snake'a, czy tam naszego Snake'a, głównego bohatera. No i tym tak naprawdę Cypher się bierze i zajmuje. Oczywiście Snake mu tutaj nie wierzył. Mówił, że to jest dobry materiał na tworzenie filmów. No i ten doktor Clark jest tutaj osobą, którą bardzo trudno znaleźć, powiedział
nasz doktor Emery, że to jest duch. Osoba, która nie ma żadnych śladów nie pozostawia i tak dalej. W międzyczasie tutaj udało nam się dojść do tego całego miejsca, w którym mamy jednego z żołnierzy bardzo dobrze wyszkolonych. Legendarnego. Ok, udało mi się przebić przez tą całą tą. Tam mamy kogoś, kto nas interesuje. Analysis complete. Mam tam jakąś taką łotkę. The map has been updated. Kurde, a tyle mam tych przeciwników, ja cię kręcę. Z tym kolesiem coś idzie z 4 chyba. Ja na górze mamy pozostałych 4. Kurczę, się wszyscy mają tutaj te kaski. Hey, stay alright. That's the target. What's it? Hey, you okay? Kurczę, zostaw tego. Udało mi się kogoś uspać z umieszcza. Analysis complete. Ja niby to jest legendarny jakiś koleś, ale ma bardzo słabe statystyki. Miałem przy sobie tych wszystkich ochroniarzy. Analysis complete. Co za koleś? Analysis Co za koleś? complete. Side analysis complete. To jest taki troszeczkę lepszy. You gotta extract him. Extraction arrived at Mother Base. A nie, to jest najlepszy, tutaj możemy brać ich już przesłuchiwać. Where are your friends? Subject on board. Leave the rest to us. I tutaj już mamy jednego kolesia. Materiały jakieś. I tu jeszcze mamy jakieś zdanko. Ja się w tym momencie wezmę i stąd wyniosę najlepiej. Support helicopter requested. Lecimy do bazy, porozmawiamy sobie z Quiet i zakończymy już ten odcinek. Szkoda, że mi te całe korki wywaliło, no i kurna chata. Musiałem jeszcze raz tą samą misję przechodzić, no ale tutaj w jakiś inny sposób udało mi się wziąć ją ogarnąć. O wielu rzeczach wam też powiedziałem. Możliwościach. Tylko, że tutaj zrobiłem też kilka misji pobocznych już samemu. Takie wpakowanie się właśnie w tego typu miejsca You have arrived at your destination. i na własną rękę. Wyciąganie różnych żołnierzy. Tutaj coś jedzie jakimś jeepem albo wozem. Mogliśmy ostatnio też tutaj też dzieci wyekstraktować, oni się znajdowali w tym oto miejscu. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Tu znowu mi się już grupa gości. Znaczy będę musiał znowu jakąś grupę gości wysłać, żeby te B-Quad. Have arrived at kaski LZ. zniszczyć gościom. Stand by. Support helicopter has arrived. Analysis complete. Dosyć dobry gościu. To rzeczywiście wziął no i podpatrzył. Analysis complete. Też gościu w sumie dosyć ciekawy. He's coming too. Roger that. Gościu ma kask. I mnie wypatruje. CRT, begrijp. Scherpsecuriteeit heeft punt die indrunger. Uit. Tam już helikopter czeka. Analysis complete. Dosyć dobry koleś. Weźmiemy sobie też wyekstraktujemy, dlaczego by nie. W tej chatce, jak dobrze pamiętam, miałem też jakieś materiały, które mogą mi się przydać. You gotta extract him.
wieżyczkę. Analysis complete. A plus do szpiega Sora, jak sobie tutaj zostanie, będę już tutaj brał i wszystkich ekstraktował, nie mam co kombinować. No, dzięki tym oto kolesiom mogę brać tutaj jakieś dodatkowe bronie, wytwarzać przedmiociki. Mogę też przesłuchiwać niektórych żołnierzy. Lecimy zatem naszego helikoptera, będziemy się już wracać do naszej bazy. Wsiadamy, mój drogi przyjaciel, mamy 2 tutaj wieże do odebrania. Side ops list updated. No i po zakończeniu tej głównej misji Please select a mission. dostaliśmy właśnie wiadomość na temat Quiet, że możemy wrócić do bazy, z nią porozmawiać. Tutaj musieliśmy też tych 4 dzieci wziąć i ocalić tę misję, ja ją sobie zrobiłem poza nagraniem. Listy poboczne mnie tutaj interesują. Szkoda, że to nie udało mi się wziąć, no i na odcinku zrobić. Tutaj musimy jakiś projekt jeszcze znaleźć. Mamy dosyć dobrych żołnierzy, szkoda, że są od siebie tak bardzo oddaleni od tego niedźwiedzia. I musimy dosyć dobrze przygotowanych żołnierzy też rozwalić. Miny rozbroić. No, musimy się spotkać z tym samym Quiet. Czekajcie, sobie wyskoczyć jeszcze na jedną taką poboczną misję, dlaczegoż to by nie. Cały projekt sobie wezmę i bym chciał wyciągnąć. No tutaj mam też w pobliżu tego niedźwiedzia. To zwie za jednym razem weźmiemy i pociągniemy. Gdzie, że tego orsa, czy tam niedźwiedzia nie weźmiemy, nie zatłuczemy. Tutaj mógłbym sobie wziąć, odsłuchać jakieś kasety. Jeszcze zauważyłem. Afryka. Ever since the attack on your unit 9 years ago, the name Big Boss has become known the world over. What do you mean? Those of your men who survived traveled far and wide. They fought throughout the world. In fact, they're part of the reason we have all these PFs that suffered their own phantom pain from losing you. Talking about you wherever they went helped to heal their wounds. Your actions and words, your legend, has been told on every battlefield they've set foot on. Nie no, z takim kurczę niedźwiedziem to nie ma co brać się bawić, moi drodzy przyjaciele, sytuacja jest nieciekawa. Chciałem, że będzie łatwiejsze do rozwalenia. Odpowiem sobie zatem naszą zamiaszczą kasetę. Ever since the attack on your unit 9 years ago, the name Big Boss has become known the world over. What do you mean? Those of your men who survived traveled far and wide. They fought throughout the world. In fact, they're part of the reason we have all these PFs now. Every one of them suffered their own phantom pain from losing you. Talking about you wherever they went helped to heal their wounds. Your actions and words, your legend, has been told on every battlefield they've set foot on. Obviously, as the tales have spread, the truth's been distorted, painted over. Big Boss sacrificed himself to show us the threat that Cypher poses. He sounded a warning, so it goes. A warning? Too much power destroys the hands that hold it. Apparently, you chose to be a living example of that. I never said any of that. The moment any truth is passed on, it starts turning into fiction. The problem is, fiction inspires people more than facts. To the world, you're now the legendary mercenary Big Boss. The lessons you've taught the PFs are the reason they're so widespread.
They're the reason they've survived. And you know what they all aspire to? To one day go nuclear, just like you did, and stand up to Cypher. Of all the stupid things you could do. They'll never understand what you really wanted. Heroes are misunderstood. It takes a man of the same caliber to understand what drives them. Bottom line is, these guys want to be like their hero, Big Boss. And deep down, they all have their eyes on nuclear weapons. They say that a nuke is the only means of standing against Cypher. That is the target. Becoming little more than a slogan to rally the troops and survive in a cutthroat business. Currently, there are 3 major PFs who've expanded into Central Africa. CFA, Rogue Coyote, and Zero Risk Security. HEC's investigations have shown there's almost no overlap between their areas of operation. It's not so much a turf war, more like they have a gentleman's agreement. If you do cross paths with them, you probably won't have to face more than one at a time. Still, don't expect a walk in the park. The CFA, Contract Forces of Africa. These guys are a major player. Their head office is in Pretoria, South Africa. That's also where the South African Defense Force is headquartered. We think the two are closely connected. An HEC investigation revealed that most of the CFA's operators are former SADF soldiers. South Africa has been locked in struggles with neighboring regimes for years. Better than anyone, that's the best kind of training. A company drawing its recruits from hardened military vets. You can bet they know how to handle themselves. Do not underestimate them. Within the CFA is a company of soldiers made up mainly of locally hired operators. They speak Afrikaans to communicate with personnel from the CFA. But if you notice any speaking the local language, that's them. Though hired from the local population, they were originally part of a paramilitary group, so they'll have plenty of combat experience. And unlike their days shooting junkyard rifles out of beat-up pickup trucks, the CFA now supplies them with the latest gear from the West. On top of that, they've been combat trained by the South African Army. All that adds up to a much stronger fighting force. So don't brush them off. Look at the Angola-Zaire border region. The east bank of the Muneni River in particular. It's a microcosm of a problem that stretches all across Africa. There's a civil war going on in Angola, fought between the government MPLA and the Western-backed UNITA. Zaire is still a dictatorship under President Mobutu, but numerous uprisings have broken out in its remote regions. With all the trouble elsewhere keeping their hands full, neither government has control over their side of the border. They depend on militias and PFs, as do the rebels. Government forces, guerrillas, militants, groups of all shapes and sizes hawk whatever resources they can to hire PFs. Conflict brings PFs. PFs expand the war zone, and more conflicts erupt in a continuous chain reaction. Sounds like our kind of work. Mother Base could grow by leaps and bounds. Dobra, tak więc odsłuchamy sobie jeszcze też drugie tutaj nagranie. Już tutaj jesteśmy. Afryka numer 2. Hard to believe how many of those bipedal weapons have popped up around Africa. When did that start? No more than 6 months ago. Didn't really hit me until I came here. They're not supposed to be in use yet. Emmerich says they were still doing the last round of fine-tuning. The doctor has no idea. His research has already hit the black market. Both sides of the Iron Curtain will have it by now. Even so, they're spreading much too fast. Sure, the Walker gears can operate in any terrain. Their mobility's just as good in the jungle as it is in the desert. That would come in handy in a place like Africa. They are modules that can one day be used as nuclear weapon systems. And with that in mind, the numbers are way too large. There must be another reason they're so widespread. Like what? It's all about needs. To small-time outfits like most of these private forces, this product is a dream come true. Hell, it goes beyond PFs. This is the ultimate weapon, the forbidden fruit, for anyone with an enemy to fight and people to defend. The nuclear deterrent. Exactly. Sounds familiar, huh? PFs are all operating off your playbook. You created these times. But could this be the new weapon in Africa that Emmerich talked about? If
if it is, why is Cypher letting everyone and his brother get their hands on one? What comes next? Selling nuclear weapons in the open? Making them public property? Why don't they give that a try? Then the next war really will be fought with sticks. Right. The man we're dealing with isn't foolish enough to make a suicide pact with the world. So, what is Cypher really up to? There is going to be a kind of festival held on Mother Base. They are calling it Peace Day. Snake and his men may be without a nation, but they are still an army, and that means sometimes they have to fight the bad guys. Of course, they should not fight at all. It is obvious to me that any problem can be solved with reasonable discussion. Maybe Snake and the others think so too, because the idea is to set aside war for 1 day a year and relax in peace. I do not know how it came about, but apparently Snake and Miller got the idea while they were talking, and everyone on Mother Base went along with it. To think that deep down they all share a love of peace, that makes me happy. But never mind that. Somehow I have ended up singing on stage. Miller was all, "Come on, both our names mean peace. It will be great." Why does that mean we have to be in a band? Then he roped Professor Galvez in too, saying, "Hey, Galvez comes from peace too. We are the perfect act." I am not sure Miller really understands the origins of the name Galvez. But then again, you always have to take Miller's talk with a grain of salt. What I cannot believe is, he went and told everyone we'd be performing together without even asking my opinion. Now everyone thinks it has all been decided. I like to sing, but I have never had to perform in front of a crowd. I do not think I'm up to this. But everyone seems to be looking forward to it. I guess I would hate to let them down. And anything is better than letting Miller sing. Oh, that was mean. Miller said he was going to write a song for us. I wonder what it will be like. It's funny. The more nervous I get, the more I find myself looking forward to it. Dobra, to mamy kolejne poboczne zdanie. Jakiś kolesi. Analysis complete. Tych po kolei będziemy brać i sobie usuwać. Jakiś projekt musimy tutaj odnaleźć. 64 metry od gościa, tam mamy kolejnego, znaczy się. To sobie weźmiemy od razu, przesłuchamy, zobaczymy, może powie, gdzie jest ten projekt od razu. The map has been updated. Ciekawe, jak wyślemy tego kolesia, to oczywiście, że kolesie tutaj zauważą. Dosyć dobry strój tutaj kolesie mnie już tak bardzo dobrze nie widzą. Choć ma dosyć dobre oceny. Ślemy gościa do bazy. Ten sumie jest taki dosyć cienki. Jakieś metali, radar. To z maszyn miejsc nas interesuje. 20 metrów. Musiałem tutaj wyłączyć ten cały zamiaszczy prąd, mogą to też zniszczyć. Wyślę tam patrol.
The map has been updated. Hands up. Spit it out. Where are the others? The map has been updated. Damy się jakoś tutaj zatrzymać, teraz go widzieliśmy i przesłuchaliśmy. Dzięki tego całego projektu to trzeba wziąć i otworzyć tutaj drzwi. Kurczę, jakaś nowa muzyka jest gdzieś w okolicy. Dosyć ciekawa i tak dalej. Za co oczywiście będą się chcieli przypierniczyć do mnie. You have arrived at your destination. Side op completed. Side ops list updated. Extraction arrived at the mother base. Nie da się tego wziąć i przeskoczyć. Development project has been added. Dobra, już tutaj jesteśmy, to możemy wziąć i... to jakieś diversivo. Marker placed. Czy jakaś naklejka ciekawa. Chcemy ją wziąć i... Nie naklejka, tylko... Ten cały żołnierz ciekawy. Helikopter jest mi potrzebny, sobie go bym chciał... Kurna, też mam tutaj lecieć, żeby sobie ten helikopter Support helicopter wezwać. requested. You have arrived at your destination. To nic, lecimy do tego helikopteru. Od razu do bazy się będziemy wracać do całej quiet. Najprawdopodobniej tutaj zrobię jakieś cięcie, coś w tym rodzaju. Mamy dwie roślinki do obczajenia. Extraction arrived at the mother base. Oj, Snake'u, jeszcze 100 metrów mi zostało tylko tego helikopterka. Kurna, tak bym sobie Snake'a wziął i zabił. Dobra, zatem znajdujemy się w tym momencie w tym całym... man you picked up in Walla Yamasa is a top-notch gunsmith. We got plenty of work for him. But it turns out that he's just the apprentice of a so-called legendary gunsmith. Now, if this legendary gunsmith is all he's cracked up to be, we could really use him on our side. The apprentice gave us the whereabouts of his master. If you've got the time, go and grab him. I've added the details to your side ops list. I okazało się, że tego kolesia, którego ostatnio wyekstraktowaliśmy, to jest tylko uczeń tego całego mistrza tworzenia różnych broni. No i dodali nam do naszych misji pobocznych kolejnego albo jego nauczyciela do zdobycia. Jeśli będę miał troszeczkę czasu, to będę mógł się tam po niego wybrać. Kolejny poziom naszego granacika. Tutaj będą też kolejny poziomik naszego stroju, który wcześniej sobie stworzyłem. Czekajcie, w tym momencie się weźmiemy i wrócimy do bazy. Musimy sobie tam z quiet wziąć, no i pogadać. Heading to mother base. No i po długim, ciężkim dniu, nawet po 2 dniach roboty i tak dalej, możemy wrócić sobie na razie do naszej bazy.
się wykąpać i w ogóle. Jak nam powiedziała, żebyśmy się wysłali do naszej platformy medycznej, żebyśmy odwiedzili naszą piękną, cudowną, zamiaszczą Quiet. Stary. She refuses to wear clothes. The last staff member who tried to dress her, breathing through tubes. Other than that, she's completely cooperative. She understands English, but she never speaks, sweats, or breathes. What? Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin. Clothing would suffocate her. Showers are okay, but she can't be submerged. What's wrong with her? She's drinking through her skin. She's okay? She's okay. She just can't move when she's taking in water. Look. See that? She hasn't eaten a thing since she got here. She doesn't eat either? Never. It's photosynthesis. Photosynthesis. That's the verdict from the medical staff? No, the jury's still out. It's the only explanation for what we've seen. The GRU had a man with that ability in its Cobra unit. Now, we don't think she's contagious. Some of the staff can't stomach her. It's starting to affect morale. Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? She seems to like you. Of course, only if you think she'll be useful. Next time you go out, you keep her in mind. Spoko, czyli będziemy mogli sobie zabierać na misję Quiet. Mam tutaj kawałek naszego zamieszczej flagi. No i gościu tutaj powiedział, że ona się nie chce wziąć i ubrać w jakieś normalne ciuchy. Gościu, który ostatnio próbował ją ubrać i tak dalej, no to dosyć dobrze się nimi zajęła. Nic nie je, jakąś fotosyntezę bierze i prowadzi, pije poprzez ciało, nie poprzez buzię. No i tyle. Czyli w tym momencie możemy sobie wziąć Quiet na jakieś zamiaszcze misje. Tylko czekajcie, że przede wszystkim chciałbym się wziąć tutaj i przepukać gdzieś. Czy fajnie tutaj widać jakąś kobietę. Na naszej bazie. Druga to jest też. To nic innego nie będziemy robić, jak bierzemy helikopter, na razie żadnych nie mamy zdjęć. Które moglibyśmy oddać pas. Pysiu, tak więc będziemy cię wymieniać za Quiet.
więcej mamy ludzi na naszej bazie. Wszystkie materiały, które tutaj zdobywałem. Ładnie wszystko poukładane. Looks like you've gotten used to working with Quiet. I don't see a problem with giving her some new weapons. I've already talked it over with the R&D team. Spokój, możemy tworzyć dla Quiet jakieś ciekawsze rzeczy. Unit function added. Being a scout sniper, there are two tasks you can give Quiet. The first is to infiltrate an outpost ahead of you and scout out the enemy's positions. The second is to send her to a sniping position and have her cover your infiltration. The kind of sniper support she'll provide will depend on the weapon you give her. Of course, this is all assuming she's willing to follow orders. Spokój, możemy tutaj tworzyć jakieś rzeczy dla naszej zamiaszczej Quiet. Tutaj dla konika już w sumie wszystko stworzyliśmy, co było możliwe. Na jego pieska chciałem coś takiego wziąć i stworzyć, ale potrzebuję 20 poziomu grupy, która będzie się zajmowała obroną naszej bazy. Jeszcze na razie tych kolesi nie mamy. Mam naszą Quiet zamiaszczą, w tym momencie na posiada taką oto zamiaszczą snajperkę. Tutaj zrobić jej poziom drugi, no ale potrzebuję 60 poziomu przyjaźni z nią masz. W sensie mam pierwszy. No i z tego typu właśnie mnie interesuje snajperka, która będzie usypiała przeciwników, nie ich zabijała. Możemy jej tutaj porobić jakieś stroje, dosyć ciekawe. Nie wiem, czy one są ciekawe, czy nie. No i tego D-Walkera przez to czas biorę jej z mocą zamiaszczą. Wszystko sobie już chyba tutaj u niego zrobiłem. Mam ten cały helikopter, nie wiem jak się bierze i przełącza na te lepsze wersje tego helikopteru. Kurczę, chciałem sobie wziąć i to zrobić. Czyli tutaj na razie mnie nie interesuje, to mnie na razie nie interesuje. Mam tutaj ten poszukiwanie dla Quiet różnych rzeczy. Mamy jakieś tutaj też poszukiwanie różnych języków. Czy dodatkowe jakieś te nagrody. Wszystko, nawet nie czytam, co tam pisze. Jeśli chodzi o główne misje, to mamy misję 15, za którą się weźmiemy i zabierzemy w kolejnym odcinku. Tutaj mamy misję 14, tu jeszcze mamy dwie rzeczy do zrobienia, sobie to wezmę i ogarnę poza nagraniem. Tutaj jeszcze mam też dwie rzeczy do zrobienia. Tutaj z Quiet kiedyś walczyłem jeszcze z... Nie wiem, czy kiedy... Nie wiem, kiedy to zrobię jeszcze. Sobie to gardy, mam ocenę A, chciałbym sobie tutaj zrobić ocenę S, ale w sumie dosyć trudno jest. Nie mam zbyt dużo też czasu na to, żeby sobie grać za nagraniem. Misje opcjonalne mnie to interesują. Musimy dwóch dobrych żołnierzy odnaleźć, jednego w Afganistanie, drugiego w Angolii. Tych kolesi zrobiłem już poza nagraniem. Chciałem to nagrać, no ale mi się światło w domu skończyło, korki mi wywaliło i sytuacja nieciekawa. Tak więc nie jestem w stanie tego wziąć i uratować. No szczerze mówiąc, jest mi bardzo smutno z tego powodu. Tego gościa będziemy musieli jeszcze raz uratować. I te rzeczy w bazie. Dobra, w tym momencie będę kończył swój odcinek. Czekajcie. Przy tym muszę zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Myślę jakąś grupę moich przyjaciół. Czyli to na razie mnie interesuje, to mnie interesuje, to mnie interesuje, to mnie interesuje. Mam tego pod dostatkiem. To jest za słabych ludzi możemy tutaj sobie wziąć i zdobyć. Tutaj, żeby zniszczyli te kaski. Kurczę, to jest takie irytujące, że coś tego wysłamy kolesi. Za 36 minut wezmą i to powinni zrobić. Tutaj możemy otrzymać jeszcze jakieś materiały dodatkowe, to sobie też grupę wyślemy. Że mamy tylko dwie grupy gości, którzy mi tutaj operują, tak więc jak mi się jedno skończy, to sobie wyślę ich na drugą misję i tak dalej, tym podobnym. Więc mogą mieć kaski, mogą mieć tarcze, mogą mieć jakieś bronie różnego typu.
i tak dalej, i tym podobne. Jeśli chodzi o kasetę, mam coś nowego, czy a? Chciałem sobie zarzucić okiem, tutaj w sumie nic nowego nie mam. Mam jakieś tam muzyki, które sobie mogę wziąć, no i poza nagraniem przesłuchać. Dobranoc afganistańska, czyli w Afganistanie jakbym ją odpalił, no to by kolesia mogło wziąć jakiegoś uspać. Muzyka pas, czyli muzyka, którą pas bierze, no i kiedyś tam słuchała. To możemy powiedzieć przez radio, że nieprzyjaciel został wyeliminowany wtedy, kiedy nie poszukują, wtedy to wszystko uspokaja tych naszych przeciwników. Możemy się schować w ubikacji, no i odpalić to, dzięki czemu gości nam nie będą też przeszkadzać. No i mamy coś, co może też wystraszyć moich przeciwników. Tego nie wiem, czy będę używał kiedykolwiek. Może kiedyś to weźmiemy i ogarniemy. Jeszcze sobie zwrócę tutaj okiem na jakieś może nowe zdjęcia. Nic nowego nie widzę. Idziemy, kurna, ta myszką na prawo. Mam tutaj wszystkich kolesi, których szczerze mówiąc mieliśmy. Mam tutaj jeszcze doktorka nowego. Może już było, nawet nie pamiętam. The Walkera i te sprawy. Kurna, ta quiet, ale masz zajumiaszczą fotkę, nie w tym. W helikopterze. Zajumiaszczą maminę. Dobra, tak więc zakończę swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, piszcie jakieś komentarze.